Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mam przyjemność opowiadać Wam o tym, jak wygląda Boże Narodzenie w Gruzji. Rozmawiając o Bożym Narodzeniu, warto wyjaśnić kilka kwestii. Przede wszystkim różnicę pomiędzy kalendarzem juliańskim a gregoriańskim, ponieważ jest to kluczową kwestią odnośnie daty, kiedy się obchodzi świąt w Gruzji. Warto tutaj też wspomnieć, że Gruzja od IV wieku jest krajem chrześcijańskim, później już prawosławnym i że cerkiew gruzińska ma autokefalię, czyli jest niezależnym kościołem. Więc w Gruzji cerkiew gruzińska, możemy mówić też jako kościół prawosławny, stosuje kalendarz juliański, czyli ten pierwotny kalendarz, a między kalendarzem juliańskim, czyli tym pierwotnym kalendarzem i obecnym, który w większości w krajach się stosuje, czyli kalendarz gregoriański, mamy około 2 tygodnie różnicy. Więc to możemy odczuwać w cerkwi prawosławnej, ponieważ najpierw są święta w kościele katolickim, a później po 2 tygodniach w cerkwi prawosławnej. Kolejną kwestią, o którym też warto wspominać, jest to, że z powodu różnic kalendarzowych w Gruzji często Boże Narodzenie i Nowy Rok są obchodzone niemal jednoznacznie. W efekcie tego wiele osób nie odróżnia święta Bożego Narodzenia od Nowego Roku i po prostu mówimy o okresie świątecznym. Spróbuję to wyjaśnić. Przede wszystkim w języku gruzińskim nie ma słowa Sylwester. Jak mówimy, to mówimy Nowy Rok. Po gruzińsku to brzmi jako ahaliceli. Więc wyobraźcie sobie teraz przygotowanie do świąt, ta gorączka świąteczna. W Polsce zaczyna się mniej więcej od 23 grudnia, 22, niektórzy tak zdecydowanie wcześniej zaczną, a w przypadku Gruzji 23, 4, 5, 6 grudnia nic się nie dzieje. To są normalnie dni robocze, jeśli wypadają w ciągu tygodnia, a takie największe przygotowanie do świąt zaczyna się 27, 28 grudnia. To wszystko zależy od rodziny. Kolejne przygotowanie, tak jak kolejna ważna data, jeśli chodzi o święta, to już jest Boże Narodzenie, który obchodzi się w Gruzji 7 stycznia. Od razu powiem, że w Gruzji nie ma Wigilii, nie ma tradycji Wigilii, więc po prostu obchodzi się Boże Narodzenie. I następnie święta, o których też za niedługo opowiem, to jest Stary Nowy Rok, czyli Nowy Rok według starego kalendarza, który wypada 2 tygodnie po, czyli 13-14 stycznia. Zacznijmy od Nowego Roku. Jak myślimy o tym okresie, pierwsze co przychodzi nam do głowy, to jest choinka. Często też mi pytają, czy w Gruzji mamy choinkę. Jak najbardziej mamy choinkę i choinka wygląda tradycyjnie, tak jak w Polsce i w wielu innych krajach. Bombki, prezenty, taki bardzo uniwersalny wygląd. Ale dodatkowo w Gruzji mamy taką gruzińską choinkę, która się nazywa cicilaki i to wygląda tak jak podałam na slajdzie. Cicilaki jest zrobione z drzewa orzechu laskowego. Jest to bardziej tradycyjnie w zachodniej części Gruzji, choć teraz w całej Gruzji możemy to zobaczyć i można dowolnie to udekorować. Nawet cukierkami, kto co lubi, kto jak woli. Czyli to jest cicilaki i niemal w każdej rodzinie możemy zobaczyć cicilaki. Często też pytają, jak to wygląda z prezentami.
kiedy dzieci dostają prezenty i w przypadku Gruzji dzieci prezenty nie dostają na Wigilię czy Boże Narodzenie, tylko dostają na Nowy Rok. I nie tylko dzieci teraz już, tak jakby to kwestia indywidualna, każdy członek rodziny może zrobić jakoś tam prezent dla innych członków rodziny, ale prezenty jak najbardziej są, ale na Nowy Rok, czyli 31 grudnia, przepraszam, na 1 stycznia. Prezenty przynosi Dziadek Mróz, a po gruzińsku to jest papa czy babła. Na slajdzie możecie zobaczyć taki klasyczny wygląd dziadka, gruzińskiego dziadka, który jest ubrany w takim stroju tradycyjnym, też ma taką czapkę. Tu akurat ta czapka pochodzi z regionu Svanetia. Jest ubrany też tradycyjny, ma taką długą brodę białą, więc to przychodzi o północy i zostawia dzieciom prezenty. Teraz tak, gdzie zostawia Dziadek Mróz prezenty, to już jest też kwestią indywidualną. Na przykład, jak ja byłam mała, u nas była taka tradycja, to mama tak mi wymyśliła, że wcześniej szłam spać jako dziecko, bo ciężko mi było do północy nie spać. O północy się budziłam, wychodziliśmy na zewnątrz, oglądaliśmy fajerwerki, a jak wracałam już z powrotem do domu, mama mi mówiła, że Dziadek Mróz już był i że mam szukać prezenty w domu. Więc ja biegałam po całym domu, gdzieś tam znajdowałam ten prezent i byłam przeszczęśliwa. Są rodzice, którzy zostawiają prezenty pod choinką i mówią, że Dziadek Mróz był. Rozmawiając o okresie świątecznym, przede wszystkim jeden z najważniejszych atrybutów do świąt to jest supra, czyli gruzińska uczta. Na suprze muszą się znajdować tradycyjne potrawy gruzińskie, a reszta to już jest kwestią decyzją danej rodziny. To, co musi się znajdować na stole, to jest gozinari. Gozinari to jest taki deser, który na slajdzie umieściłam całkiem po lewej stronie u góry. Gozinari jest zrobiony z orzechów włoskich, zagęszczonym miodem. To później twardnieje, więc to taki w ten sposób się je. Następnie na dole możecie zobaczyć w takiej misce, to się nazywa satsivi. Robi się z orzechów włoskich też, mielone orzechy włoskie, do tego ugotowany kurczak lub indyk, to też zależy od rodziny, czyli taki kurczak lub indyk w sosie orzechowym. Jeszcze na dole możecie zobaczyć takie wiszące sosie, wyglądają jak kiełbasy. Teraz w Polsce coraz bardziej popularne są, czyli ciurczchela, przysmak gruziński. W środku znajdują się również orzechy włoskie, a mogą być też orzechy laskowe. W wschodniej części Gruzji popularne są orzechy włoskie, w zachodniej części Gruzji orzechy laskowe. I to robi się taki kisiel z soku winogrona, tam ta ciurczchela jest, te orzechy są zamyczone, kolor zależy od szczepu winogron, a też można robić na przykład z soku z kiwi, czy z różnych innych owoców, więc to koniecznie musi się znajdować na stole świątecznym. Tym stać, taki tradycyjnym daniem świątecznym jest proszek pieczony. Można też na slajdzie zobaczyć.
A poza tym to już mogą być takie bardzo tradycyjne danie typu haczapuri, na przykład na zdjęciu widać haczapuri, widać bakłażan z orzechami, pieczony kurczak, takie naleśniki z mięsem, sałatka jarzynowa, buraczki i różne inne rzeczy. Sacywi też, więc to są potrawy, które są niezależnie od regionu, od rodziny na stole świątecznym i są potrawy, które to już indywidualnie rodzina decyduje, co chcą umieścić. Na slajdzie nie widać wina, ale oczywiście takim obowiązkowym elementem zupy gruzińskiej to jest wino. No i wtedy pije się chyba najwięcej wina, ponieważ cała Gruzja świętuje Nowy Rok. To wygląda tak, że około 23, niektórzy 22, to też sprawa indywidualna, cała rodzina się gromadzi wokół stołu świątecznego, ponieważ jest tradycją, że wszyscy muszą razem spotkać święto, czyli Nowy Rok, Sylwester. Wtedy zaczyna się impreza, są toasty, o północy wychodzi się na zewnątrz, są fajerwerki i później się wraca z powrotem do domu i imprezuje się do rana. No i właśnie wtedy też są te prezenty. Taką ciekawą tradycją świąteczną jest tradycja mykfle, który osobiście bardzo mi się podoba. Kawali oznacza ślad, a mykfle jest osobą, która pierwszy raz przychodzi do naszego domu w Nowym Roku, czyli po północy pierwsza osoba do naszego domu. I Gruzini przyznają bardzo ważną tak jakby uwagę, bo mówi się, że jeśli ktoś przychodzi do nas z dobrymi intencjami, z dobrym sercem, wtedy ten rok będzie bardzo dobry. A jeśli ktoś przyjdzie takim, a nie innym nastawieniem, ten rok może być trochę gorszy. Teraz tak, są osoby, które po prostu czekają, kto będzie ich pierwszym gościem. Tutaj od razu dodam, że w Gruzji nadal istnieje tradycja taka, nie ma obowiązku, żeby zaprosić kogoś albo być zaproszony, żeby kogoś odwiedzać. Możesz po prostu iść do sąsiada, do krewnych i tak dalej, więc jest tradycją niezaproszonego gościa. Więc myklem może być tak po prostu sąsiad, rodzina, znajoma, albo może zaprosić mykle. Jeśli rodzina wie, że ktoś, kto był w zeszłym roku, przynosił tak jakby bardzo dużo dobroci, dużo i radości i ten rok był po prostu świetny, to zapraszają kolejny rok. W moim przypadku było tak, że ja mieszkałam w Gruzji, zawsze byłam mykle moich sąsiadów, więc po północy szłam do sąsiadu i też jest taka tradycja, że trzeba wziąć taki duży talerz i na talerzu położyć same słodkości, to co rodzina ma, cukierki, ciasto, czurczchela, te gruzińskie przysmaki, jakieś tam owoce i się idzie do tej rodziny, prawą nogą trzeba wyjść do rodziny i wtedy na przykład powiedzieć: przychodzę i przynoszę szczęście, zdrowie, dobroć, dostatek i radość. Albo mówić: wstąpiłam, niech Bóg błogosławi mój krok, a mój szlak niech będzie śladem anioła. Tekst może się różnić od regionu, ale w moim przypadku ja mówiłam właśnie takie zdanie, co umieściłam także na slajdzie. Wtedy zaczyna się druga część imprezy, akurat u moich sąsiadów, właśnie tak dalej zaczęliśmy imprezować, bardzo często moja rodzina też się dołączyła i tak do 4, do 5 się obchodziło ten Nowy Rok, Sylwester.
Była też taka tradycja, nadal jest, choć mniej popularna jest, że wtedy 1 stycznia, jak się wychodziło na zewnątrz, to musieliśmy mieć cukierki przy sobie. I jak się spotkaliśmy ze znajomymi, to dzieliliśmy cukierkami, mówiliśmy tak, starzeje się tak słodko jak te cukierki. Więc to też taka była bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Jeszcze nie koniec świętowania, bo Boże Narodzenie jest przed nami, ale przed Bożym Narodzeniem mamy jeszcze Bedoba. Bedi oznacza los. No, można wytłumaczyć jakoś częściej, czyli Bedoba wypada 2 stycznia i to jest dzień losu, dzień szczęścia. I to się mówi, że tak jak spędzasz ten dzień, cały rok będzie taki. Więc wtedy trzeba się starać, żeby spędzać wspaniały czas, bawić się, uśmiechać się i robić same przyjemne rzeczy, bo inaczej rok będzie kiepski. Tak jak wspominałam, w cerkwi gruzińskiej, czyli w kościele prawosławnym, gruzińskiej, podam, od razu zaznaczę, nie ma tradycji obchodzenia Wigilii, ale jest taka tradycja, że 6 stycznia wieczorem każdy zapala świeczki na oknie. Jak już robi się ciemno lub jak jest już bliżej północy, to Gruzini zapalają świeczki, co oznacza, że niech w naszych domach też się urodzi Jezus Chrystus. To jest piękny widok. Ci, którzy mieszkają na przykład w wysokich budynkach i wieczorem tam popatrzą na inne budynki, tak piękny widok jest, jak rodziny stają przy oknie i właśnie z tymi zapalonymi świeczkami i to jest w ten sposób przywita Boże Narodzenie. A poza tym jeszcze jest taką świąteczną tradycją, też już bożonarodzeniowa tradycja, kolędy. W Polsce też są kolędy, tylko to inaczej tu się obchodzi, inaczej tu się celebruje, bo jak są kolędy, przychodzi ksiądz i niekoniecznie to na Wigilii czy na Bożym Narodzeniu. W naszym przypadku do mojego polskiego domu przychodzi zazwyczaj po świętach, ale w Gruzji kolendy są 6 stycznia, czyli tak jakby na Wigilię. Kolenda wygląda tak, że w taki tradycyjny sposób, tak, zazwyczaj dzieci wcześniej się umawiają, że dobra, będziemy chodzić na kolendy, przygotowują się, przygotowują jakieś tam piosenki, kolendy różne, takie świąteczne i wtedy zaczynają, jak się zbliża Boże Narodzenie, wieczorem, jak się robi ciemno, zaczynają chodzić od domu do domu, pukają, dzwonią, te osoby, te rodziny powinny wychodzić na zewnątrz, wtedy te dzieci zaczynają śpiewać się, za niedługo nadchodzi święto Bożego Narodzenia, śpiewają, a w zamian ludzi im dają jakieś tam cukierki, słodkości. Jak byłam mała, też w ten sposób świętowaliśmy, tak. Jako dziecko bardzo lubiłam, chodziliśmy, zbieraliśmy przeróżne rzeczy i słodkości, i owoce, i trochę pieniędzy, i nawet wina dostawaliśmy. To, co rodzina miała, po prostu dała w podziękowaniu, że przychodzimy z taką informacją. A poza tym w większych miastach, tak jak jest w Tbilisi, na slajdzie możecie zobaczyć, organizuje się takie większe alilo, to się nazywa alilo, czyli kolęda, kiedy ludzie wychodzą w takich strojach i wtedy chodzą po na przykład tbiliskich ulicach i informują, że za niedługo jest święta Bożego Narodzenia. Więc to alilo.
Osoby wierzące 6 stycznia idą do cerkwi, modlą się przez całą noc. W cerkwiach prawosławnych, tak jak na slajdzie widać, na stojąco się modli, tak? Nie ma krzeseł. W ten sposób takim tradycyjnym jedzeniem, co się podaje to się gotuje na Boże Narodzenie 7 stycznia, to się nazywa saszo weseli, czyli taki placek z serem, ale to nie jest hachapuri, z serem i z jajkiem ugotowanym, który zazwyczaj ma kształt takiego półksiężyca. Jest tą tradycją szczególnie w regionie Gória, ale teraz już po całej Gruzji to się obchodzi. Więc różne inne też tradycje są, ale bardziej regionalne, ale po całej Gruzji właśnie w ten sposób. Idzie się do cerkwi i to się robią się te placuszki. Przez ten czas od grudnia do 7 stycznia są dni wolne w szkołach, często też w instytucjach państwowych i to zazwyczaj wygląda tak, że od imprezy do imprezy, od świąt do świąt. To jest taki czas największy, kiedy właśnie rodziny się odwiedzają, to się jeździ z jednego regionu do drugiego regionu, więc wygląda wszystko bardzo wesoło. Jeszcze jedna rzecz, o którym trzeba wspominać, to jest Stary Nowy Rok, czyli Nowy Rok według starego kalendarza, 13 stycznia na 14 styczeń i to jest tak jakby mini wersja z tego Nowego Roku, ponieważ osoby wierzące, szczególnie, bo Stary Nowy Rok to jest Nowy Rok według starego kalendarza religijnego, tak? Więc osoby wierzące to szczególnie obchodzą ten Stary Nowy Rok, wtedy też jest stół, to są różne potrawy, ponieważ do 7 stycznia jest post w Gruzji, więc ci, którzy mają post, Nowy Rok, 31 grudzień na 1 styczeń mogą mieć taki świąteczny stół, ale jak jest Stary Nowy Rok, to wtedy mogą pozwolić na różne przepyszne potrawy. Mogłabym bardzo dużo opowiadać jeszcze o różnych tradycjach wokół tego okresu, ale to taka krótka wersja tego okresu świątecznego w Gruzji, jak się obchodzi. Mam nadzieję, że trochę przybliżyłam ten okres świąteczny i wytłumaczyłam mniej więcej, jak to u nas wygląda. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego.